No, zagłosowaliście w ankiecie, że pierwszą strzelającą zabawką 2024 roku ma być Steyr AUG A3. I dzięki uprzejmości tajemniczego El Patrona dzisiaj zaprezentujemy Wam ten wynalazek. Steyr AUG A3. Steyra już znacie z naszego kanału. Były o Steyerze AUG A1 dwa filmy. Pierwszy taki ogólny, deski, tam omówienie szczegółów technicznych, i drugi, kiedy strzelaliśmy z tego karabinka. Dzisiaj mamy AUG A3, który różni się troszeczkę od A1. Ma już takie feature'ki typu bolt catch, ma lepszą lunetę, bo jest powiększenie 3,5 raza, a nie 1,5 raza. Jest inaczej montowany bagnet, inne urządzenie wylotowe, wszystko. O tym się dowiecie na deskach. Tam z właścicielem tego karabinka opowiemy Wam o nim w szczegółach, pokażemy detale wewnętrzne i tak dalej. No a dzisiaj sobie z niego po prostu postrzelamy, tak? Strzelimy sobie tradycyjnie ORT, dubleciki do tarczy PSC i na koniec tradycyjnie pójdziemy na 100 metrów i strzelimy z kilku rodzajów amunicji. I powiem Wam, że zmota jest straszliwa z tym karabinkiem. Straszliwa zmota, oczywiście główna zmota to jest taka, że pas mam założony na trytytkę, bo już nie chciało mi się rozpinać tych pasków. Nawet jak mnie rozpiął, to już widzieliśmy jedną rzecz, że zapięcie pasa tu i to, że on się tutaj majta, w pewnych sytuacjach może utrudnić przeładowanie. W sensie takim, że jak pas będzie w takiej pozycji i dokonam zrzutu zamka, czekaj, muszę zrzucić go. Pokazuję i omawiam. Teraz akurat się udało, bo komora się zaryglowała, ale wcześniej jak ten karabin mi zwisał na pasie, próbowałem zrobić przeładowanie, to po prostu blokowało mi, nabój był pobrany i zamek się w czasie ruchu do przodu blokował się na tym pasie i nie dochodziło do pełnego zaryglowania. Więc będziemy z tym walczyć, tak? Straszliwie dziwaczna konstrukcja. Człowiek, który go kupił, to jest jego drugi Steyr, bo ma A1, ma kupę gadżetów do niego. Część z tych gadżetów Wam pokażemy. Ja wiem, dlaczego on go kupił, bo w młodości takiego używał w wojsku. Ale to jest po prostu wymysł i szatana. Idziemy na deski. Dzisiaj na kanale będzie trochę nietypowo. Zaczniemy od unboxingu tego, co widzicie w pudełku, żeby pokazać Wam, co mamy. A potem polecimy na strzelnicę, postrzelamy i w międzyczasie powiemy Wam, jak w środku wygląda. Może prezes by tam szarpnął. Jak w środku wygląda Steyr AUG A3. Zacznijmy od tego, co przychodzi w zestawie. W zestawie przychodzi karabin Steyr AUG A3, przy czym prezes powiedział, że to jest A3. Wersja M1. Czyli tu jest różnica w tym zamku i całe jest w konfiguracji wojskowej, czyli nie można tego mylić z naszym cywilnym. Nie, zróbmy to w sposób cywilizowany. Jest strzałeczka, czyli tu w tym rejonie jest różnica pomiędzy tą wersją a zwykłą A3. W montażu bagnetu. Czyli tu. Czyli różnica w tym rejonie powoduje, że nie pasują szyny, całe te zespoły szyn tutaj, tak? Dobrze mówię? Tak, na przykład firmy Klaugier szynę tutaj do A3 nie wstawimy niestety, o czym się przekonałem, dokonując bolesnych wydatków. Jakby ktoś potrzebował szynę Klaugira do Steyra A3, to niech pisze w komentarzach. Nówkę. Tak, prezes odsprzeda. Lufy? Lufy są wymienne z wersją wojskową. Okej, dobra. Co przychodzi w zestawie? W zestawie, jak widzieliście na początku, jest to duży karton z miejscem na karabin i z miejscem na 6 magazynków. No niestety w komplecie jest tylko jeden, ale to nie można mieć wszystkiego.
Oprócz tego w zestawie przychodzą takie nakładki. To są zaślepki plastikowe do szyn RIS. Tutaj w zakresie własnym można je wykorzystać i trzeba je przyciąć do odpowiednich długości. Czyli można nimi zakryć nieużywane szyny te boczne, tu na celowniku albo górną, jeżeli tam nic nie ma. No, fajny gadżecik. Mamy pas nośny jeszcze do niego. Czy on jest jakiś szczególny, drogi prezesie? Standardowy pas, tutaj żadnych sensacji nie ma. Wojskowy standard issue. Wiesz co, przypomina mi trochę pas do M16, szczerze mówiąc, z uwagi na... To jest pas do M16. Aha. I oprócz pasa dostajemy także taki zestaw akcesoryjny. Wycior, olej. Tu ta zaślepka jest może interesująca. To jest zaślepka do kolby. Jeżeli chcemy przenosić tą buteleczkę z olejem wewnątrz kolby, to wtedy musimy to jeszcze dodatkowo... A to potem pokażemy. Tak, pokażemy. Mamy jeszcze oryginalną buteleczkę na olej, bo bez oleju, ale za to... Oficjalna sztajrowska, 19 euro. Ile? 19 euro butelka, tak. 100 za takie coś? Żartuję, być może. O matko. Z moim autografem to 19. I mamy wycior. Wycior w formie sznura. Dobre niemieckie wzorce Tak, wycioru. tu się nic nie zmieni. K98, tylko że Oj, tam metalowy. Zbieżność jest zupełnie przypadkowa. Mamy szczotkę mosiężną. Mamy szczotkę mosiężną. Mamy szczoteczkę nylonową i mamy uchwyt do przecieraków. To wszystko jest wkręcane oczywiście. W oryginalnej wersji w tym sztejerze 77 jest po prostu zestaw do M16 klasycznej. Czyli to, co teraz pokazuję, to jest zestaw na rynek cywilny tylko, tak? Nie, to jest po prostu zestaw do wersji A3. Okay. To jest w konfiguracji austriackiej, natomiast w oryginale były od M16, nie było tam innych. No i dali jeszcze coś takiego, co wygląda jak taka twarda fizelina. To są przecieraki po prostu. Tak, przecieraki, nic nie, żadnych sensacji. No, to tak jest to zaślepka na lufę, to już taki zupełny detal. Tak, zaślepeczka na lufę. Na M16 też takie były swojego czasu stosowane. I taki zestaw, po prostu kupując karabinek, dostajecie to wszystko. Czy zdradzimy cenę takiego karabinu? To nie są tanie rzeczy, może dzisiaj obejdzie się bez ceny. Okej. Dobra, to teraz zrobimy tak. Porównamy Steyra A3 z Steyerem, którego znacie z filmu, do którego link będzie tutaj na górze i zobaczymy, czym się różnią. Widzicie dwa karabinki, czyli ten najnowszy dopiero co zunboxingowany A3. Tu mamy A1, znaną Wam z poprzednich filmów. Nie patrzymy na razie oczywiście, w ogóle nie patrzymy na różnicę długości luf. Tutaj jest 20, tu jest 16. Tak uznajemy na potrzeby filmu, że lufy są jednakowej długości, skupiamy się na zupełnie innych różnicach. Może jak już jesteśmy przy lufie, to polecimy może prezesie od początku, tak? W starym karabinku... Oryginalny Steyr Manley no niestety nie ma urządzenia wylotowego A2. Nie założył na to zwykłego tłumika, wymaga to zmiany, a już w A3 bez problemów zamontujemy standardowy tłumik, na przykład Bruretomet, który nam pasuje za dwójką. Czyli to nie jest urządzenie A2, ale jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami wylotowymi, czyli tłumikami po prostu, montowanymi na zwykłej A2. Tu w kadr wchodzi Wam od razu mocowanie bagnetu. To może pokażemy, ono jest po prostu pod innym kątem. Tak, ono jest w tym klasycznym amerykańskim standardzie przystosowane do bagnetów z tym zatrzaskiem nożycowym, tylko że tutaj jest po prostu pod kątem z prawej strony u góry, a w starym Steyerze A1 jest bardziej klasycznie, czyli po prostu tutaj na dole. Dalej mamy regulator gazowy. Te same trzy położenia, czyli można go zupełnie zamknąć, normal oraz adverse. Tak. On, rozumiem, nie różni się konstrukcyjnie niczym. Jest identyczny, zamienny,
Z tą różnicą, że tutaj już są dostępne wersje dedykowane pod tłumik. Ten regulator pod tłumik nie jest wymagany, żeby używać tłumika, natomiast były dostępne. Normalnie można strzelać z Będziesz miał mniej przegazowaną. Tak jest, dokładnie tak. Tak. Dalej będą już najbardziej istotne różnice, czyli sama podstawa celownika i w ogóle cały ten rejon tutaj. W tym karabinku A3 wygląda to w ten sposób. A w starej A1 no wygląda tak. Czyli podstawowa różnica, jeśli się mylę, to prezes mnie poprawi, ale podstawowa różnica jest taka, że w A1 ten uchwyt z podstawą celownika to był wszystko jeden element. Tak, to tworzy monolit. W przypadku nowego karabinka to się składa z dwóch części. Jak się przyjrzycie, to tu będzie widać linię podziału, która idzie. Tak, i to właśnie wyróżnia to od wersji A3 cywilnej, to jest wersja A3 M1, czyli stricte wojskowa. Również sama optyka. W oryginale mamy powiększenie 1,5 jaza, oczywiście optyka Swarowskiego. W środku jest tak zwany donut of death. W pierwszym filmie to pokazywaliśmy, natomiast tutaj przy tym większym powiększeniu już mamy punkt centralny, czyli krzyż się krzyżuje po środku i mamy taki centralny punkt trafienia. Czyli to jest powiększenie razy 3,5. 3,5. I też lepiej są oznakowane pokrętła regulacji wysokości w poziomie. No i jak widać, pokrętła w końcu zrobiono normalne, a nie na ten kluczyk. Dalej ten kluczyk jest potrzebny, ale już mamy to nacięcie, więc możemy łuską czy tam monetą, śrubokrętem płaskim to regulować w zakresie własnym. I na górze, jak się przyjrzymy, to w szynie są wkomponowane przyrządy celownicze, czyli awaryjne battle sights, tak samo. Tak, czyli mucha, szczerbina z 2 kropkami i na końcu szyny mucha z 1 kropką. Czyli można tych przyrządów używać awaryjnie, albo podejrzewam też do strzelania na krótszy dystans, no bo 3,5 powiększenie. To jest tak, jest to traktowane tylko jako emergency battle sight. Użyteczność jest niewielka, no ale są, tak. Tutaj pierwsza rzecz, która się rzuca w oko, to jest zastrzask zamka. Wersja 3 zespoły ruchome zostają w tylnym położeniu po wystrzeleniu ostatniego naboju. Czyli mówimy o tym przycisku. Tak, do tego jest niezbędny magazynek. Czyli jeżeli teraz przeładujemy broń, ona nie zostanie, dopiero na pustym magazynku się zatrzyma. Jak w AR-ach. Tak jest. A jest możliwość zatrzymania tego, tak jak w AR-ze ręcznie? Poczekajcie, spróbuję tu. To będzie raczej trudne. Zobaczcie, da się to zrobić dokładnie tak jak w AR-ze, czyli cofam zamek, naciskam i zamek się blokuje w tylnym położeniu. Czyli to działa, ten zatrzask zamka działa dokładnie tak jak w AR-ze, a sprawdzimy, czy na pewno działa tak jak w AR-ze. Uwaga. Tak jest. Brawo. Da się zrzucić. Jakby ktoś nie wiedział, o czym mówię, to tu na górze, o tu, jest link do filmu pod tytułem Dlaczego suwadło spada z zaczepu. Jak widać w steyerze AUG, odciągnięte suwadło, zespół ruchomy bez magazynka przy uderzeniu w kolbę też leci do przodu. Ale wracając do AUG-a, tu mamy zatrzask zamka, znaczy zespołu ruchomego, tu jak widzicie go po prostu nie ma. Kolejna rzecz, której nie ma w A1, która już jest w A3, to jest okno wyrzutowe z lewej strony. Czyli tutaj mamy zaślepkę w A3 i używając innego zamka możemy tą broń przystosować dla strzelców leworęcznych. Czyli mówimy o tym elemencie. Tak. Tak, tu jest standardowe po prawej stronie otwarte okno wyrzutowe. Tu jest okno zaślepione, a w przypadku poprzedniej wersji Steyera mamy okno tylko po jednej stronie. Kolejna różnica, no to nawet ja już widzę, ale zaraz wam prezes o tym dokładnie opowie. To jest różnica rękojeści przeładowania, tak? Tak, w wersji 3 już nie mamy tego forward assist albo silent cocking handle. Po prostu ten mechanizm został uproszczony. Czyli to jest wersja A3 ze zwykłą rękojeścią przeładowania, a tutaj mamy wersja 1 z tym Dopychaczem, domykaczem zamka, to też w pierwszym filmie opisywaliśmy.
I też ta rączka jest non-reciprocating, czyli się nie rusza razem z zespołem ruchomym, ona zostaje w miejscu, tylko służy do przeładowania broni. Tak, lufa tutaj w A1 ma jeszcze te takie poprzeczne, znaczy takie żebrowania przypominające gwint. W przypadku lufy w A3 to jest tylko w zasadzie tylko w miejscu, w którym jest założony zaczep bagnetu. No i zasadniczo tak, to chyba będą wszystkie różnice, jeżeli chodzi o zewnętrzne tego karabinka. One się rozkładają tak samo. Rozkładają się tak samo, spróbujmy zamienić lufy. Dobra, lekki bałagan na stole, ale się nie przejmujcie. Prezes bierze A3, wsadzamy lufę od A1, udało się. Teraz bierzemy A1, lufę od A3 i też się udało, czyli jak widzicie pomiędzy wersją A1 i A3 lufy są wzajemnie wymienne. Tu mamy A1 z lufą od A3, a tu mamy A3 z lufą od A1. Dobra, to jesteśmy już, mamy rozłożone oba karabinki, na górze wersja A1, na dole wersja A3 i lecimy od początku, czyli od luf. To jest lufa od A1. Rękojeść, jak widzicie, jest oczywiście składana. Mocowanie lufy jest takie, jakie jest. Prezesie, w lufach poza długością i poza tym urządzeniem wylotowym nic się Nie ma żadnej różnicy. tak. No ta rękojeść ma inny kształt, to jest pewnie jakiś tam też zmodyfikowany plastik. Śmiem twierdzić, że jest taka sama, tylko kolor się różni. No, znaczy generalnie lufy poza urządzeniem wylotowym nie różnią się dokładnie niczym. Jak widzieliście przed chwilą, są wzajemnie wymienne. Komora zamkowa, tak. No właśnie to jest zawsze taka dyskusja, jak to fachowo nazwać, czy jest komora receiver group bardziej niż sama komora zamkowa. Dobra, górny element, tak. Górny element ten aluminiowy karabinka. Tak jak mówiliśmy wstępnie na początku filmu, to jest po prostu monolit. Niezniszczalny monolit w praktyce. Niezniszczalny zasadniczo. Można zgubić, tylko nie można zepsuć. W przypadku karabinka w wersji A3 jest cięższe. Jest cięższy, tak. ale to wynika... Z bardziej masywnej optyki i Tak. oszylowania. Jako że optyka ma większe powiększenie, to pewnie szkła sądy, układ optyczny jest bardziej skomplikowany. Myślę, że szyby trochę waży, ale ten zespół jest zauważalnie cięższy niż zespół od A1. No jak widzicie, pojawiła się ta szyna boczna, której nie było w tamtym. To wszystko ma taki nowocześniejszy, bardziej kosmiczny kształt i ta linia podziału, o której mówiliśmy na samym początku, umożliwiająca odłączenie tej górnej części stałym celownikiem. Z tym, że też jest to procedura dość relatywnie skomplikowana, śruby są na Loctite, je tam trzeba podgrzewać, żeby... Czyli generalnie, jeżeli chcielibyście pozbawić ten karabin tego celownika i założyć, nie wiem, szynę montażową czy coś, da się to zrobić, ale już należy to nazwać operacją rucznikarską i raczej we własnym zakresie się za to nie zabierać, chyba że macie doświadczenie w takich pracach. Dalej mamy komorę spustowo-zamkową, czyli ten plastik. Tak, bioplastiku. Wersja A1, jedno okno wyrzutowe, z tyłu od środka wygląda mniej więcej w ten sposób. Jak widzicie, jest brak okna wyrzutowego w tym miejscu i nad gniazdem tej śruby. Tutaj legenda głosi, że one były wycinane manualnie, ale nigdy się z tym nie spotkałem, ale podobno była opcja, żeby wyciąć znowu na poziomie rusznikarskim. Wiesz co, no to jest plastik w sumie, chociaż z drugiej strony on, jak tak patrzę do środka, nie wiem, czy to kamera złapie, ale w tym miejscu, tu, jest jakieś zgrubienie takie. I ta komora w tym miejscu wydaje się grubsza, bardziej wzmocniona niż tu. Być może. To w kategorii legend. Legendy rusznikarskie mówią, że tak można było. Ale pewnie można by to było Pewnie tak. pociąć i wyciąć. Natomiast komora od wersji A3, wspomniane na początku zastrzał z zespołu ruchomego, zaślepione lewe okno, wyrzutowy łusek, otwarte prawe, patrzymy do środka, no i ta komora już w środku jest symetryczna. Jedyną różnicą jest obecność, jak widzicie, po prawej stronie tej zaślepki, ale te okna są symetryczne, także
w środku, co w sumie nie powinno dziwić. Z tyłu identyczna konstrukcja. Pokażę może tą. I teraz zobaczcie to, o czym mówił prezes. Butelka za 20 euro. Za ślepkę i w ten sposób może być. Tu mi daj, o tu. O, a może i tak, w tą stronę ma wejść. O. I wtedy, jak widzicie, w kolbie można sobie przenosić po prostu małą olejereczkę. Tu mamy Zespół spustowy, Tier Back. To jest A1, to jest A3. Staram się chwycić tak, żeby jak najmniej zasłonić. Patrzę, czy to ma jakieś różnice, ale Te różnice mogą wynikać tylko z przystosowania do ognia pojedynczego. aha, to jest typowo cywilna grupa, Tak, a to jest przystosowane. przerobiona z wojskowej. Wydać wycięcie, jeżeli obrócisz na dół, Już, zupełnie od dołu, tak. Tu była opcja przestawienia na 3-strzałową, jest to uniemożliwione tym wycięciem i ten. Tu jest różnica do urządzenia do zatrzymania zamka w tylnym położeniu. To kolejna. Aha. W A1 tego nie ma, w A3 to jest i również ten element, on jest tu identyczny, ale występuje też w wersji natowskiej, czyli w sztejerze przystosowanym do magazynków M16, tak zwany NATO model. I wtedy ten element ma inny kształt. Czyli no, różnią się ze względu na to, że ta jest cywilna, ta jest wojskowa. Gdyby obie były cywilne albo gdyby obie były wojskowe, to zasadniczo różnic by chyba nie było. Można je przykładać. Znaczy byłaby Stracimy możliwość zatrzymania. Tak, byłaby różnica tylko w zatrzasku zespołu ruchomego w tylnym położeniu, czyli w tym elemencie. I co ciekawe, cały ten element łącznie z skórkiem spustowym jest uderzeniowym, jest plastikowy. Dlatego waży tyle, co waży, czyli prawie nic. Dobra, grupy spustu mamy. Zespół ruchomy, czyli suwadło z zamkiem i z tymi półkami. To jest taka pierwsza modyfikacja, to jest wersja... To jest A1, to jest A3. Tak, natomiast w wersji tak zwanej A0 nie było tego łożyska. Ono jest dopiero trochę późniejsze. W tym pierwszym sztejrze z 77 roku to łożysko nie występowało. Tu jest. I mamy różnicę, jeżeli chodzi o mechanizm blokowania iglicy. To jest to, co tu widzimy, to jest iglica. No w tej nowej wersji, czyli w tym A3, on jest taki bardziej rozbudowany, bardziej masywny, bardziej zakrywa te iglice. Ona jest bardziej troszeczkę idiotoodporna podczas rozkładania. Ale wiesz co, tak patrzę na sposób montowania tego elementu i mam niejasne wrażenie, że jakbym wyjął ten stąd, to bym go przełożył tu. Tak, oczywiście. To jest taki moduł aftermarket dodany, tak. Tutaj też występowały różnice w tej wersji, nazwijmy ją A0. Ten element plastikowy też wyglądał inaczej. Czyli A3, A1, ale wzajemnie wymienne, tak można sobie ten moduł przełożyć. Tu mamy różnicę. No, zamek wygląda tak jak aerowski w zamkach. Patrzę sobie tak na pierwszy rzut oka i chyba zamki nie zostały zmienione. Raczej nie. No i przód, czyli tłoki. Zasadniczo, no dobra, lewy, czyli ten od A1 jest trochę zużyty i dlatego jest powycierany, ale konstrukcyjnie podejrzewam, że to jest 1:1. Tak jest. Warto zaznaczyć, że wewnątrz mamy dwie sprężyny tutaj w takim specjalnym smarze molibdenowym, które nabijają się na pręty wewnątrz obudowy i na nich chodzą. Znowu element praktycznie nie do serwisowania. Te śruby są do odkręcenia na poziomie rusznikarskim, takim mocno zaawansowanym. I są traktowane jako element wymienny, ale tylko na poziomie rusznikarskim. Dalej mamy zaczep do pasa A3, zaczep do pasa A1. Też można je przekładać z prawej do lewej, z lewej do prawej. Jeżeli chcemy mieć ten swivel z tej strony albo z drugiej, to po prostu wkładamy go. Zmian praktycznie zero. Nic. Ten jest trochę zużyty, pogięty i zjechany, ale... No i stopki kolby. Identyczne w mojej ocenie. A1, A3. No zero różnic, tak? Zero różnic. Główne różnice to jest komora spustowo-zamkowa
zatrzask okno. Detale w samym zespole ruchomym, ale wzajemnie zamienne pomiędzy obydwoma wersjami. No i kompletnie różne te górne pokrywy, komory zamkowe. Eksperyment. Czy myślisz, że Zatnić? zamek wejdzie za trójki do A1? Sprawdźmy. Dobra, żeby nie przedłużać, spróbujemy teraz zrobić taki miszmasz i pozamieniać jeszcze więcej elementów między tymi karabinkami. Jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, zrobiliśmy 2 Frankensteiny. Co mamy? Tu mamy Sztungę w 77. komorę spustowo-zamkową, czyli ten plastik od A1, lufę od A1, ale cała ta góra, jak widzicie, jest już od A3 i wsadzony jest do tego zespół ruchomy od A1. A tutaj mamy sytuację odwrotną, czyli to jest A3, to jest A3, w środku zespół ruchomy jest A3, ale tu jest A1. Moglibyśmy jeszcze bardziej to wszystko pomieszać i pozamieniać zespoły ruchome, lufy i tak dalej, ale to nie ma najmniejszego sensu, bo już widać, że te konstrukcje są w pełni modułowe i w pełni te zasadnicze elementy są po prostu wymienne. Oczywiście wiadomo, że jeżeli nie mamy w tym karabinku zatrzasku zespołu ruchomego i przełożymy do niego mechanizm zatrójki, ten cały zespół ruchomy, no to po ostatnim naboju i tak się nic nie stanie, nie zatrzyma się zespół ruchomy, będzie miał na czym się zatrzymać. Znaczy, może się zatrzymać na... Wiesz co, podejrzewam, że będzie tak, że jeżeli bym do tego wsadził zespół ruchomy od A1, to po ostatnim naboju suwadło się zatrzyma, ale jak wyjmiesz magazynek, to ono poleci. Tak, dokładnie tak. No, sprawdźmy. Nie sprawdzisz, bo tutaj masz za1. No tak, okej. Dobra, żeby nie przedłużać. Jak widzicie, frankenaugi można sobie robić, przekładać wszystko, potem tylko trzeba poskładać tak, żeby to było zgodne z kwitami. I co? I pójdziemy teraz na strzelnicę. Już zabierzemy chyba tylko tego jednego. Postrzelamy sobie troszeczkę z niego. Może też założymy wielofunkcyjne urządzenie wylotowe, osłabiające podrzut i inne rzeczy. No i zobaczymy po prostu, jak to się mówi. Jak to chodzi na ostrej? To lecimy na strzelnicę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tyle. Słuchajcie, będziecie teraz świadkami najdłuższego Operator's Readiness Test w naszej historii. To będzie po prostu kabaret jak 150, bo manual tego karabinu jest dla mnie tak kompletnie obcy, że to się w pale nie mieści. No ale zgodnie z tradycją... muszę go przeładować teraz. Dobra, jest zabezpieczony, ale zgodnie z tradycją no musimy to zrobić, tak? Będzie kabaret. Operator, anytime you're ready. I'm not ready, ale muszę to zrobić. Masakra po prostu. Słuchajcie, koszmar. 30-26. Ale ja pierdzielę. Strzela się z niego bardzo przyjemnie. On wbrew pozorom ma bardzo fajnie pracujący spust. Ja jestem zaskoczony, bo myślałem, że będzie gorzej, dużo gorzej. Jeden mi uciekł z karabinka. Podejdźmy do tarczy. Ja zaraz wam wszystko powiem. Tu mi jeden uciekł, bo za nisko celowałem. Wniosłem poprawkę. Skupienie, zobaczcie. Główna część strzału z karabinka jest skupiona tu. Pistolet poszedł całkiem nieźle. Wszystkie w tarczy. Ale manual tego
To jest po prostu jakiś kosmos, tak? Jakiś kosmos. Ja się tu miałem, tam w pewnym momencie mi się przycięło, bo zaczepiłem, musiałem go przeładować, bo zaczepiłem ręką o rękojeść przeładowania. Jak będziemy strzelać dublety, to wiesz co zrobimy? Zdejmę w cholerę ten pas, bo właściciel tego karabinka mówił, że oni w wojsku nie używali tego z pasami, dlatego że ten pas przeszkadza, tak? I faktycznie w tym karabinku ten pas przeszkadza. Natomiast, co po tym pierwszym strzelaniu mogę powiedzieć? To, co powiedziałem wcześniej. Bardzo przyjemnie pracujący spust. Wbrew pozorom, zobaczcie, całkiem fajny bezpiecznik. Bo on się wydaje taki dziwny, to jest taki przetykowy, ale patrzcie, odbezpieczony, zabezpieczony. Tak, tam jest jeszcze położenie do strzelania ogniem ciągłym. Oczywiście tu nie strzela, bo to jest cywilna wersja. Bezpiecznik jest dość wygodny. Spust jest bardzo fajny, natomiast wymiana magazynka to nie wiem jak to pokazać w ogóle. Tu jest przycisk zrzutu magazynka, tu go wyciągam, muszę go wyciągnąć, nie ma tak, że nacisnę i on sobie wypadnie. I potem jak mam zamek zablokowany w tylnym położeniu, czekaj, bo jest załadowany, to nie mogę się odwracać, ale pokażemy go z tej strony. To tu jest bolt catch. On jest dość wygodny, bo jak wkładam świeży magazynek, no to tu palcem go sobie mogę zrzucić, tak? Tylko muszę pamiętać o tym, żeby nic nie stało na drodze rękojeści, która zatrzyma się w tylnym położeniu. Nie używamy pasa. I jeszcze, jak chcesz go trzymać, no to musisz go trzymać tak, bo tak go nie możesz trzymać, bo tu już go trzymasz za lufę. I po paru strzałach możesz się bardzo mocno zdziwić. Dobra, rozładowujemy, odpinamy ten pas. Pusty. Dobrze, że jest stabilizacja obrazu. Bo ci łapy trzęsą. Wieszamy tarczę i PSC i strzelimy dublety. Strzelimy zaraz dubleciki i te pary dubletów, ale chcę zrobić jeszcze jedną rzecz. Chcę parę razy zmienić sobie w nim magazynek, bo właściciel tego karabinka robi to w sposób taki jak ja w AR-ze. Tylko że on tego karabinu używał zawodowo, a ja nie. No dobra, spróbujmy. Na razie pierwszy zrobię jakoś tak w miarę smooth, żeby się nie zamotać. Da się, zdecydowanie wymaga to przyzwyczajenia, no bo manual jest kompletnie inny jak w AR-ze, ale się da. Widzisz, się zaryglował. A to ciekawe. Teoretycznie zrobiłem wszystko ok, zrzuciłem go normalnie. No nic, spróbujmy jeszcze raz. Jest lepiej, ale dalej uważam, że ten manual jest. Zauważyliście, że w szklanej pułapce Karl praktycznie nie zmieniał magazynków? Może miał jakiś strasznie długi. Albo filmowy. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. No co mam powiedzieć, no. Da się to zrobić, aczkolwiek łatwe to nie jest, ale bez pasa działa lepiej. Więc za kadrem właściciel powiedział mi dobrze, ale, bo jak widzieliście, wymianę robiłem no, trochę tak po aerowemu, tak, że przejście tam w przestrzeń roboczą, wymiana tutaj i tak dalej. Ale właściciel powiedział, że można to zrobić nie odrywając tego karabinka od ramienia, co będzie o tyle prostsze w porównaniu do AR-a, że większość masy tego karabinka jest albo na chwycie, albo za nim, więc on nie ciąży tak mocno do przodu jak AR, jeszcze obciążony czymś z przodu, albo HK416. Więc właściciel powiedział, że można to zrobić tak, że trzymam go tu i tu sobie wszystko zmieniam.
No dobrze. Skoro właściciel powiedział, że tak się da, to spróbujmy. Da się i nawet było chyba sprawniej. Wiesz co, da się, tylko jak El Patron to robił, to on to robił bezwzrokowo, bo on po prostu ma wyrobioną pamięć mięśniową i wie, gdzie są te manipulatory. Ja ich muszę jeszcze niestety trochę poszukać. Spróbujmy jeszcze raz. Jest nabój w komorze, więc pusty. Dobra. Ja wiem, z czym mam największy problem tutaj. Z dobiciem tego magazynka. Bo w że go po prostu wkładam tu, a tu ten ruch przy wymianie tego magazynka jest jednak zupełnie inny. Muszę się po prostu do tego przyzwyczaić. Spróbujmy jeszcze raz. Wow! No dobra, to jeszcze raz i lecimy strzelać te dublety. Tak, ale szpatową augą nie dobijasz, że tylko ciągniesz na dół, żeby sprawdzić, czy dobrze zasiadł. To jest ten ruch ciągnięcie na dół. Słyszeliście? Jak nie słyszeliście, to właściciel mówi, że w augu po włożeniu, jak cofam rękę, to jeszcze szarpię magazynek i sprawdzam, czy siedzi. No da się. Strzelimy najpierw 5 dubletów do jednej tarczy z tych 10 metrów, czy tam 12 i druga tarcza stoi jakieś 7 metrów dalej, to potem strzelimy tradycyjnie 2-2-2-2. $1,45. Nie korzystam z tego kolimatora, bo właściciel mówi, że ten kolimator gdzieś jest przystrzelany, więc celuję przez tę lunetkę razy 3,5, co nie jest łatwe na tę odległość, ale myślę, że damy radę. 1,45 split 0,16. Jeden uciekł w czarka, 1,37. Skurkowany jest stabilny. Ja tego nie widzę z boku, ale jest stabilny. Jeden split 0,17. To był trzeci. No największy kłopot mi sprawia, znowu mi chyba uciekł jeden w czarka. Największy kłopot mi sprawia złapanie celu. 3,5 na powiększenie na taką odległość. 0,12 split 0,15. Nie, 1,12 split 0,15 i ostatni. $1,46. 3 czarki, reszta tu. Bardzo przyjemnie się z tego strzela, bardzo stabilny, tylko mówię, 3,5 raza na 12 metrów to nie działa, ale strzelimy sobie jeszcze teraz z przeniesieniem. Pierwsza tarcza tam jakieś 12 metrów, druga jakieś 17, zobaczymy jak pójdzie. $2,96. Problem, kurna, ze zlokalizowaniem tego celu przez tę lunetkę. 3,5 raza, 3,09. $2,58. To był trzeci. Tak. Kurna, jak mu fajnie ten spust pracuje. Ja pierniczę. Jestem 2,90. Naprawdę jestem w szoku. Akurat. I ostatnia seria. 2,92. Idziemy.
Wtedy były 3, teraz doszły 2. Te. Największa wada tego karabinka przy takim strzelaniu ta lunetka. Gdyby był kolimator, byłoby lepiej, no ale jest nieprzystrzelany. Natomiast tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Charlie, Delta i 7 w Alfie. Nie najgorzej, no. Dziwaczna konstrukcja, ale strzela się z tego naprawdę spoko. Ustaw sobie ten kolimator, to kiedyś postrzelamy, co? Tak jest. Tak jest. To lecimy na setę. To teraz jeszcze na szybko pokażemy Wam akcesoria, które można dołożyć do tej A3, które ma El Patron, tajemniczy właściciel. Szyna RIS, tak, na której możemy sobie na przykład latarkę zamontować. Tak, to jest Olight, bo nie zapłacę 3000 zł za Surefire'a, jeszcze nie upadłem na głowę. Tutaj ten element jest aftermarketowy, czyli deflektory wydrukowane 3D dzięki dla kolegi z grupy Broń, pana, który mi zarekomendował to akcesorium. Standardowy magazynek sztajerowski, 30, Tam pokazuj. 42, 30, krótka i 42. i tutaj Żeby- MagPulowy PIMAG, tak, który też wchodzi. I te magazynki są niekompatybilne z niczym innym. Bagnet i tłumik. Bagnet, proszę bardzo, tutaj wchodzi w taki trochę pokraczny sposób, ale zapewne działa. Taki trochę famasowy, nie? Trochę famasowy, tak niestety, jak mamy bagnet, nie możemy użyć tłumika, no jest to felek tej broni. I tutaj standardowy tłumik Breguet und Fomet na Rotoxie, który tu oczywiście sobie można, no nie będziemy się z tym bawić, tak, ale uwierzcie mi, ten tłumik tu elegancko Zgodne wchodzi, ze a tu już nie standardem będzie. A2, czyli to mocowanie po prostu jest. się na nim zapnie. Ale można jeszcze używać magazynków stanagowskich, natowskich. Chcemy używać magazynków natowskich, zmieniamy. Lufa na bok. Grupę spustową wyciągamy. Zespół ruchomy. Broń rozłożona. Kolba natowska. Ok. Ok. Dobrze, mamy to. Lufa z powrotem. Dobra. Słuchajcie, mamy kolbę natowską, no i magazynki. Nasza 20. Pamiętam czasy w Wietnamie. Teraz tak, tu nie mamy bolt catcha, tylko mamy 2 zatrzaski. Możemy magazynek wyjąć tak, sztajerowsko, albo tutaj. Na 2 sposoby. Tradycyjny aluminiowy PIMAG 40. Ale czasy są takie niepewne, że 50 też wejdzie. A jako, że czasy są naprawdę niepewne, to proszę bardzo, 120 też wejdzie. Może i wejdzie. Strzelanie z tego. Klęknę. Nie ma opcji, żeby normalnie złapać ten chwyt z dociśnięciem łokcia, tylko musiałem strzelać w ten sposób. No pewnie się da. No pewnie się da. Wygodne to będzie średnio. A pokażcie mi tę 50 jeszcze. Bo ta 50 powinna być wygodniejsza. No z 50 jest lepiej, ale dalej jest
tu jest konflikt w ogóle przedramienia. Oczywiście jest to Niby się zupełnie da bez sensu. złapać, ale jest dużo lepiej niż z tym ogromnym bębnem. Ale to jest tylko na trudne czasy. Ale to jest tylko na trudne czasy. On tu ma regulację ostrości? Nie ma. Dobra, zaczynamy tradycyjnie. Dziadek na początek. Zabezpieczony działa lepiej. No, do precyzyjnego strzelania ten spust jest taki se. Kurde, w ogóle resetu na nim nie czuć. Nie czuję resetu na tym spuście w ogóle. Strzela się w miarę przyjemnie, ale zobaczymy. No dziadek to dziadek, tam rewelacji się nie spodziewał. Jak na dziadka, to jestem w szoku. Ale jest punkt przystrzelany. Nieźle poszło, nie? Fajny jest ten celownik, podoba mi się. Prosty, a precyzyjny dosyć. Do takiego strzelania wojskowego nie awaria. Kurno, nie widzę za dobrze. Niestety do tych magazynków nie działają ładowarki, bo w tej tylnej części jest zupełnie inny kształt i ładowarki od magazynków natowskich po prostu nie dają się w ogóle zapiąć na tym, nie wchodzą na to. Natomiast powiem tak, oczywiście w kinie drogi zrobimy sobie podsumowanie, ale pozdrawiam, on jest Mariusza z Omnisarmy. Zaczynam rozumieć, dlaczego podoba mu się ten karabin. Jeden odskok, tradycyjnie. Jeden musi być. Jeden musi być. Ty no, ale jakby z niego postrzelał, to takie małe jesteś w stanie zrobić bez problemu. Wymycy. On na wszystkim fajnie lata, jak na razie. Oczywiście jakieś tam błędy popełniam, no bo to mocno specyficzny spust. Naprawdę bardzo mocno specyficzny spust. Dość przyjemny, ale kompletnie inny od wszystkiego, co znam. To nie ma porównania z niczym. Myślę, co mogłoby być do tego najbardziej podobne. Wojskowy spust od Grota, tylko że w wojskowym spuście od Grota
Czuć reset. Tu w ogóle nie czuć resetu. Po prostu jest klik, odpuszczasz i nic. Patron słusznie zauważył, że tutaj plastik pracuje po plastiku, bo całe urządzenie spustowe, co widzieliście na deskach, to jest plastik. Tam jedyne metalowe elementy to są sprężyny i wyrzutnik. Koniec. A tu zauważalne odchylenie. I tradycyjnie z jednym błędem. Tak, wojskowy spust od grota jest najbliższy temu Steyrowi. Musiałbym z niego postrzelać, ale skurkowany ma potencjał. O, no to patrzymy. Oczywiście, tak jak mówiłem, no, nie strzelałem z tego karabinka. Pierwsze moje strzelanie. Spust pracuje ultra specyficznie. No i patrzymy, tak? Dziadek. 3 moa. Jak na dziadka to i tak super wynik. Norma. Jakieś 35 mm plus minus tu. Tu będzie to całe to jest lekko ponad 2 moa, to jest lekko ponad 1 moa. GGG zdecydowanie najlepiej, bo mieści się to wszystko poniżej 1,5 moa. To będzie jakieś 40 mm plus minus. Bardzo fajna grupa. Winchester bardzo podobnie. Ten jest chyba podwójny w ogóle. Tak, poniżej 1,5 moa. PMC trochę posiałem. 3 moa. Fioki 55. No lekkie odchylenie w lewo, czyli przyjmijmy, że on by strzelał w ten sposób. 2 moa plus minus. Fioki 62, też około 2 moa. GGG zdecydowanie najlepiej, ale ten karabin, ku mojemu zaskoczeniu, bardzo fajnie strzela na wszystkich typach amunicji. Po prostu. Zobaczcie, on żre po prostu wszystko. Gdyby, ale ci łapy trzęsą, gdyby z tego karabinu postrzelać, przyzwyczaić się do tego spustu, przyzwyczaić się do tego celownika. On jest bardzo fajny, tylko on jest taki... To nie jest celownik na strzelanie, kurna, grup, submoa i robienie nie wiadomo czego, ale daje radę. Bardzo jest przyzwoity. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Zmienimy lufę. Nie wiem, czy będziemy strzelać wszystko, czy po prostu weźmiemy amunicję, która wypadła najlepiej, GGG, i walniemy 5 jeszcze z tej długiej lufy. Tam jest jakiś skok gwintu? 1,9? 9, tak. No to nic dziwnego. Lufkę panu przyniosę. Dziękuję. Jest czysty. Wymienimy sobie tę 20. Bardzo jestem ciekaw, jakie będzie przesunięcie, bo że przesunięcie będzie, to jest na bank. Dobra, mamy lufę 20, mamy 5 GGG. Aha, 4 już. Nie można dobijać, bo kurde wyrzuca naboje z magazynu. Dobrze. Jest zabezpieczony. I strzelamy w środkową kropę. No bardzo jestem ciekaw. W ogóle nie poszło. A nie, poszło.
Pokażę Wam, jakie jest przesunięcie. Masakryczne. Chodźcie. No i teraz zobaczcie. Nic. Było celowane w środek. Wama. Ale zobaczcie, jakie jest przesunięcie. 30 parę centymetrów. Tylko zmiana długości lufy. Ale też i urządzenia wylotowe inne. Tam jest też 1.9. Tak. 2 mała grupa. Nie najgorzej. Zdecydowanie najlepiej GGG, ale karabin jest wszystkożerny. Czyli to jest mit, że można zmienić lufy. Lufy można zmienić. Lufy można zmienić, ale trzeba przestrzelać za każdym razem. No zdecydowanie tak, to w ogóle nie ma to tamto. Co ciekawe, jak w grocie zmieniałem lufę między 10,5 a 16 cali, to miałem powtarzalne, bo robiłem to parę razy, przesunięcie o 25 cm, ale w prawo. W pionie było w zasadzie to samo, ale przesuwało go w prawo. Tu przesunęło w dół. Kino drogi? Kino drogi. Postrzelane ze Steyra AUG A3. Ile tam, z 1,5 roku temu, czy jakoś tak strzelaliśmy z tego A1. Jest różnica, jest bardziej user-friendly, chociażby przez tego boltkacza, którego ma. No to robi dużą robotę. Dalej jest to bardzo mocno specyficzny karabinek. Ten manual jego jest niepodobny do niczego innego. Może do innego bullpupa, no ale z czym to porównać? No, co jest na rynku? VHS X95, tak? Ten izraelski. Grot w bullpupie. I grot w bullpupie, tak? Z którego parę razy tam strzelałem. No to wszystkie one mają inny zupełnie manual w porównaniu z tym steyerowskim. Karabinek bardzo specyficzny. Jak bullpup, zupełnie inaczej wyważony niż klasyczne konstrukcje. Nie ciąży do przodu, cała masa jest skupiona nad chwytem i za chwytem, więc nie ma takiego wrażenia ciążenia do przodu, nie męczy się tak człowiek przy strzelaniu z tego karabinka. Bardzo specyficznie pracujący spust, tak jak mówiłem, na tych 100 metrach. Najbliżej temu spustowi jest do wojskowego grota. Lekko gumowaty, tylko że w grocie jest ten reset. Tutaj nie ma w ogóle, nie czuć tego resetu. Jak się leży na tej kolbie, na tych 100 metrach i człowiek tam się przysłucha, to słychać jakieś tam leciutkie kliknięcie, ale to jest wszystko, tego w ogóle nie czuć. Spust przy szybkim strzelaniu super. Super spust do szybkiego strzelania, mimo tego braku resetu. Po prostu trzeba go odpuścić do końca i tyle. Nie wiem, ile on jest oporowy, chyba jedno, bo strzelałeś, czułeś, tak? Że on taki jest teoretycznie jednooporowy, no, ale mocno. Ale się nie ma punktu pośredniego. Tak, ale się ciągnie. Ale przyjemnie dosyć pracuje. Natomiast do strzelania precyzyjnego to on jest już taki sen, no, już jest taki sen. Jakby człowiek z niego tam postrzelał więcej, przyzwyczaił się do niego, no to tak, no, to pewnie coś by z tego zrobił. Bullpup, to ten A3, z którego strzelaliśmy przez większość filmu, dopiero na końcu strzelaliśmy z 20-calowej lufy, ma lufę 16 cali. I on z tą lufą 16 cali jest długości grota z lufą 10-calową, albo aera z lufą 10-calową w ogóle. No bo to bullpup. Co można jeszcze o nim powiedzieć? Przy strzelaniu bardzo stabilny karabinek, bardzo fajnie pracujący karabinek i to ze zwykłym urządzeniem A2 i dzięki temu ten karabinek pracuje dokładnie tak, a nie inaczej. No tak jak żeśmy tam rozmawiali, że można tam te okienko odsłonić, zamek po lewej stronie, no to on będzie taki upośledzony, niby większość manipulatorów da się obsłużyć z obu stron, tylko trzeba będzie się przyzwyczaić na przykład do bezpiecznika leworęczny, że będzie pracował w inną stronę. No to rękojeść przeładowania już jest tylko po jednej stronie, nie jak w aerze, po dwóch, w grocie, w brenie przekładane, czy w ogóle dwustronne. No to jest po jednej stronie i dziękuję, do widzenia, nic z tym nie zrobisz. Manual wymaga nauki. To widzieliście na tej wymianie magazynka. Okazuje się, że chyba jednak to schodzenie z karabinkiem, tak jak w aerze, że go tam sprowadzę, tak jak w aerze wkładam kolbę pod pachę, przytrzymuję i manipuluję. Okazuje się, że w przypadku Steyra
dużo łatwiej będzie to zrobić, trzymając go cały czas w kierunku celu, nie zdejmując go, tylko operując po prostu z karabinkiem skierowanym na wprost. To będzie dużo łatwiejsze. I tak jak żeśmy z Bartkiem rozmawiali, podejrzewam, że parę dni takiego manuala i nie byłbyś jakoś zauważalnie wolniejszy niż w przypadku AR-a. Dobra, bezpiecznik specyficznie pracujący, bo to jest ten przetykowy. To jest ucywilizowana wersja wojskowa, więc on dalej ma 3 położenia. Tak? Skrajne prawo to jest zabezpieczony, pierwsze seria i drugie skrajne lewe to jest pojedynczy. Bardzo wygodny, bardzo specyficzny, ale bardzo wygodny, bo tak jak widzieliście, odbezpieczyć go mogę nasadą palca wskazującego, a zabezpieczam go normalnie kciukiem. Działa bez najmniejszego problemu. I to wchodzi jakby z automatu. Po prostu wiesz, Tak. że on tam jest. Tak, i czujesz. I czujesz, fajne w nim jest to, że jak go odbezpieczę, to robi mi się po lewej stronie karabinka taki thumb rest, na którym mogę oprzeć kciuk. I jak go opieram i czuję, że mam go o co oprzeć, to karabin jest odbezpieczony i wiem to na 100%. Nie muszę nic patrzeć, nie muszę nic pamiętać, dotykam kciukiem i jest odbezpieczony, czuję to. Super, super. Ogromny kabłąk, który ten spust zabezpiecza na pewno znacznie gorzej niż małe kabłonki w klasycznych karabinach, ale z drugiej strony daje możliwość strzelania w każdych rękawiczkach. Po prostu tu, abyś tylko wyczuł spust, tak? Że go czujesz pod palcem i możesz strzelać, bo włożysz w to całą rękę po prostu. Spust zimowy. Tak, ultra zimowy, arktyczny wręcz, można by powiedzieć. Układ składny. Jest składny, chociaż z pewnymi ograniczeniami, no bo jest ten uchwyt z przodu i za niego można trzymać tylko tak, jak się trzyma wiertarkę. Jakiekolwiek próby zamknięcia tego chwytu od góry kciukiem czy coś, przez pierwsze 5 strzałów będą fajne, potem zacznie Ci się robić ciepło, a po jednym magazynku się oparzysz, bo ta lufa nie jest tam z przodu niczym osłonięta. Fajna jest modułowość tego karabinka. Sposób mocowania lufy jest genialny w ogóle, tak? Klik, wychodzi, klik, wchodzi. Możesz sobie wymienić te, nazwijmy to umownie, kolbę, że przystosowanie do strzelania z magazynków aerowych, co prawda z upośledzeniem, że nie masz boltkacza wtedy, no ale coś za coś. Możliwość podłączania tych akcesoriów. Celownik, ten stały celownik, ten nowy, 3,5, bardzo fajny celownik do wszelkiego rodzaju strzelań wojskowych. Do precyzyjnych, jak Cię mogę, no, bo my strzelaliśmy biała tarcza z czarną kropą i ona akurat była tego rozmiaru, że przecięcie krzyża w zasadzie ją pokrywało. No, minimalnie było, ona wystawała poza to przecięcie krzyża, ale jak będziesz strzelał z tego celownika na czarne tło, to już będzie problem. To już będzie po prostu problem, ale bardzo fajny celownik, przy czym przy strzelaniu na krótki dystans, te 3,5, no wyniki na tych dubletach miałem jakie miałem, bo celowałem obuocznie i był lekki mindfuck. Tu widzę razy 1, tu widzę razy 3,5, duże przybliżenie, trochę ciężko jest znaleźć cel, trochę ciężko jest w niego wejść i się zgrać. No ten kolimator na górze jednak myślę, że jest zdecydowanym must have, jeżeli ktoś myśli o używaniu tego karabinka do strzelań dynamicznych, a nie tylko for fun na stoi, powiedzmy, nie wiem, 300 metrów na przykład. Celność, tak jak widzieliście, wszystko żerne. Te wyniki były porównywalne na wszystkich. Najlepiej wyszło GGG, rzędu 1,5 moa. Wszystkie pozostałe, nawet dziadek, kurna, gdzie amunicja praktycznie z każdego karabinka, z jakiego strzelaliśmy, siała. A tutaj nagle nie. Swoją drogą muszę kupić jeszcze tam ze 3 pudełka, żeby mieć, bo mi się kończy już do testów. Znaczy do strzelań tych sprawdzających, tak? Więc skupienia da się z tego robić. Da się z tego robić, tylko trzeba się nauczyć tego spustu i trzeba się przyzwyczaić do tego celownika, ale karabinek jest z potencjałem. Myślę, że powtarzalne MOA z tego karabinka to nie będzie żadnego problemu. No i teraz tak. Te malezyjskie używki, one tam kosztują, nie wiem, 3 coś, tak? 3,5 do 4 koła. 3,5-4 koła. No okej, tylko że one są na ogół w stanie takim
przechodzonym Uciorane są. jak te M16, co w końcówce były. Takie już widać było, że swoje to przeszło. Ten plastik się obija, nie? Tak, obrywa. on się nieładnie zużywa, ten. On jest malowany, więc odpryski. Niby można to potem cerakotem pokryć, te czarne, te metalowe elementy. No ale to znowu wydatek. Więc on estetycznie będzie słaby. Nowy, ten A3, no to już jest 10+. To już jest kupa pieniędzy za bardzo specyficzny karabinek, bo od nie każdemu będzie pasował, tak? Z leżącej strzela się z niego całkiem nieźle, ale wymiana magazynka w postawie leżącej w nim, no to już są schody. Na stojąco luz, na leżąco będą schody. Dużo większe niż w przypadku AR-a. Konstrukcja typu bullpup, manual taki jaki jest, mocno specyficzna broń, no i droga, jeżeli mówimy o nowym A3, ponad 10 000 to już jest dużo pieniędzy za fajny karabinek, ale bardzo, bardzo specyficzny. Czy ja bym go kupił? Nie. Jest to fajny karabinek, ale on mi się nie podoba wizualnie. To jest taki design typu Die Hard 1, kiedy był fajny, nowy, był czymś zupełnie innym, a teraz jest taki... No, mam takie ambiwalentne odczucie w stosunku do niego. Są dwa bullpupy, które chciałbym mieć. SA-80, czyli L85A2. Przepiękny karabinek, jak dla mnie. Jest super. Jest po prostu super. Mi się podoba, no, po prostu kosmos, jeszcze z tym celownikiem SUSAT. Genialny. Beznadziejny, ale jest fajny. A drugi karabinek w bullpupie, którego chciałbym kupić, pozdrawiamy fabrykę broni Łucznik Radom, konwersja do Grota. Mam nadzieję, że się kiedyś doczekamy tego w końcu. No. Więc ten Steyr, bardzo specyficzna broń, o bardzo dużych możliwościach, bardzo przyjemnie strzelająca, z bardzo specyficznym spustem, z bardzo przyzwoitym celownikiem, ale nie dla każdego, to jest broń dla fana. No. Dla fana po prostu tej konstrukcji. Pozdrawiam ponownie Mariusza z Omnisarmy, który jest zdecydowanym fanatykiem tej konstrukcji. Ja jestem fanboyem Grota, a on jest fanboyem Steyra, tak? No, to mniej więcej taki jest level. No i tyle, no. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów, patronów. Dziękuję serdecznie patronom za wsparcie. Zachęcam do wspierania naszego kanału w serwisie Patronite. Link pod spodem. Dzięki za oglądanie, za suby, lajki, komenty. Bez Was by tego nie było. Banalne, ale taka jest prawda. No. I tyle. Wracamy do domu.